Cześć! Szukałeś gry na bardzo długie godziny? Niekończąca się fabuła, mnogość postaci, broni i wielu innych przyjemnych do eksterminacji narzędzi? A przede wszystkim, czy szukałeś gry, która jest free to play oraz newbie friendly? Jeśli tak, to trafiłeś idealnie. Przedstawiam Ci serię poradników do gry Warframe, która zawiera dosłownie wszystko, o czym wspomniałem wcześniej. Warframe. Gra, w której my, czyli Tenno, młodzi gniewni, wysłani na bezlitosną wojnę pomiędzy czterema rasami. Grineer, Korpus, Plaga, Świadomi. I każda z tych ras, oprócz tego, że nienawidzą siebie nawzajem, to bardziej od nich nienawidzą nas. A my jesteśmy w samym środku tej wojny i wycinamy ich szeregi. Warframe gwarantuje Ci długie godziny zabawy solo lub z innymi graczami. No ale do rzeczy, jakie są plusy i minusy tej gry? Prawdziwe free to play. Dokładnie tak. Warframe w przeciwieństwie do innych gier online, które w pewnym etapie gry zmieniają się w pay to win, Warframe jest od początku do końca grą free to play. Oczywiście, zapewne powiecie, przecież są mikrotransakcje, więc jakie free to play, co ty gadasz? Macie rację, są mikrotransakcje na zakup waluty premium, jaką są platyny, ale w tych materiałach udowodnię oraz zdradzę wam tajniki, nie jak zdobyć te platyny, ale jak je skutecznie farmić. Niekończąca się fabuła. Pamiętacie, w każdej grze MMO fabuła jest sercem gry, tylko. Co po fabule? Mamy de facto tylko dwa wyjścia. Albo gramy tylko PvP, gdzie zostajemy w D, to wyżywamy się na świeżych graczach, budując swoje wyimaginowane ego. Szczerze, te podejście jest dla mnie zbyt dziecinne. Albo zostajemy na całodniowych, tygodniowych, miesięcznych grindach, inaczej mówiąc farmach, aby ulepszyć jakiś element EQ. Jednak nie w Warframe. Oczywiście, Warframe skupia się na grindzie, ale gdy tylko myślisz, że przeszedłeś całą fabułę gry i już nic więcej się nie wydarzy, to w tym momencie Warframe ci mówi: chyba cię pojanie pawliło. I rzuca ci w twarz nową misją fabularną do przejścia i zdobycia nagród w postaci broni, nowych Warframe'ów, trybów gry, czy nawet narzędzi do twojego statku. Ha, taki psikus. Deweloperzy cały czas piszą naszą historię w tej nieustannej wojnie. Otwarty świat. Warframe oferuje nam otwarty świat na chwilę obecną. Jest on na 3 planetach. Ziemi, Wenus oraz Deimos. Na każdej z planet mamy kolejne szeregi misji, surowców do zbierania, łowienia rybek, czy też górnictwo. No i oczywiście światowe bossy, przynajmniej na 2 z nich, czyli Ziemi, Eidolony oraz Wenus, Orby oraz Matkę Wyzysku. Każdy z tych światowych bossów oferuje unikatowe luty, które zostawiam wam do zobaczenia. Oczywiście, po raz kolejny w tych materiałach dowiecie się, jak prawidłowo przygotować swój sprzęt na walkę z każdym z nich, jak i tutorial każdego z tych bossów. Brak jednoznacznych ról. I już wyjaśniam. W grach MMO mamy zazwyczaj do wyboru jedną z kilku ról. Najczęściej są to tanki, healerzy, łucznicy i tak dalej. W Warframe nie ma jednoznacznych ról. Oczywiście są Warframe'y, które po opisach czy spojrzeniu na ich skills kit, zestaw ich umiejętności, czy też spojrzeniu na statystyki możemy wnioskować, że ten frame jest supportem i tak dalej. Ale tu nawet najbardziej niepozorny frame robi spustoszenie na polu bitwy. Arsenał eksterminacji. Warframe posiada taką liczbę broni do unicestwiania swoich wrogów, że sam Leon Zawodowiec czy John Wick może tylko pozazdrościć. Tonfy, karabiny, shotguny, kitguny, zawy, snajperki i wiele innych. Oprócz tego towarzysze w postaci robocików, psów i kotów, o których powiemy sobie więcej w dalszych materiałach. Klan i dojo. Każda gra MMO ma swoją społeczność. Nie inaczej jest w Warframe, z malutkim wyjątkiem. Dojo klanowe, czyli taki jakby dom klanu, dormitorium z Harry'ego Pottera, które ty oraz twoi koledzy i koleżanki z klanu mogą dekorować, dodawać nowe pokoje i tak dalej. Ale to nie wszystko, ponieważ nasze dojo oferuje bardzo ważne budynki, czyli laboratoria,
gdzie po raz kolejny oprócz badań nad przywracaniem drużynowym energii, HP czy amunicji, znowu będziemy poznawali kolejne bronie do uśmiercania wrogów, czy możemy zbadać kosmiczne skrzydła, które nazywane są Archwingami i nie zgadniecie. W laboratoriach można zbadać kolejne nowe frame'y. I to i tak nie jest wszystko. W kolejnych materiałach pokażę, jak się dostać do klanu i co wam będzie potrzebne, aby korzystać z Dodge'a. Miejsce handlu. No tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Większy nacisk na tryb PvE niż PvP. A to dziwne, czyż nie? Większość, o ile nie wszystkie gry, muszą być PvP, żeby utrzymać graczy. Warframe łamie ten schemat, traktując PvP jak tylko nic nieznaczący dodatek do ich gry. Dlaczego nic nieznaczący? Ponieważ czekając na mecz PvP, tak, są tu mecze, ale nie jak w Lidze Legend. Prędzej zniesiesz paterę jajek z trusi emu, niż znajdziesz ludzików chcących się pobić na arenkach. Oczywiście, to jest z mojej perspektywy człowieka, który chciał wytestować tryb PvP, no i się tego nie doczekał. No i chyba na szczęście, bo nie przepadam za PvP w każdej postaci. Okej, starczy tych plusików. Resztę zalet tej gry pozostawiam wam do odkrycia. Albo już jesteś jakimś dłużej terminowym graczem, wtedy nie wahaj się i napisz w komentarzach, co tobie podoba się w tej grze. Zapraszam do dyskusji. Nastał czas na minusy. Łatwo by było mi powiedzieć, że ta gra nie ma minusów. No ale niestety, wtedy bym bardzo skłamał. Grind. Wiem. Mówiłem wcześniej o fabułach i tak dalej, no ale niestety Warframe jest grą, którą grind traktuje podstawowo, ale to jest w sumie minus w plusie. Ten minus prędzej ląduje do ludzi, którzy nie lubią grindu i lubią wszystko przechodzić z mniejszym zaangażowaniem w swojego frame'a oraz grę, czy po prostu okej, przeszedłem, to spadam do nowej gry. Za dużo wszystkiego na dzień dobry. Warframe jest genialną grą. Ale dla świeżego gracza, który ją chce poznać, cały natłok tych informacji, ilości broni, frame'ów i całej innej reszty naprawdę potrafi przytłoczyć. Wykorzystanie niewiedzy początkujących. O tym chyba nie jeden twórca nie mówi, a powinno się poruszyć ten temat. I tak, jeśli nie wiesz, jak obrócić się w tej grze, w co inwestować swoje pierwsze 50 platyn, które masz darmowe na starcie, to potem będziesz sobie pluć w twarz, że nie wziąłeś tego czy tego. W tym miejscu, wyprzedzając materiał o farmieniu platyny, mam do was, świeżaków, wielką prośbę. Błagam was, nie kupujcie Warframe'ów w sklepie za platyny. Każdego zdobędziecie za free w grze. Gwarantuję wam to. Wystarczy tylko odrobina cierpliwości i oglądanie tych filmików. I to wszystko. Specjalnie zostawiłem wam maleńki niedosyt, abyście sami poznali, jaka świetna jest ta gra. Jesteś weteranem tej gry. Śmiało napisz w komentarzach swoje plusy i minusy Warframe. Albo napisz, co dla ciebie jest świetnego w tej grze. Sam z chęcią poznam wasze spostrzeżenia. A jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz, suba i walnij w dzwonie, jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi materiałami z Warframe. Cześć!